Dawno nie było żadnej recenzji kamery samochodowej, więc mamy dzisiaj dla Was X-Blitz S4. Polska firma, lubimy polskie firmy, lubimy pokazywać sprzęty z polskich firm, więc pokażemy Wam ich smart kamerę. Zobaczymy, na ile jest smart, zobaczymy, co jest z niej takiego fajnego. No, wszystko się okaże w recenzji. Zapraszam. Tą kamerkę recenzował Paweł, bo Paweł recenzuje wszystkie nasze kamery samochodowe. Ja robię po prostu wideo. Zacznę od unboxingu takiego małego. Zobaczymy, co się znajduje. Tutaj mamy na samym opakowaniu mamy zdjęcie tej kamery X-Blitz S4. Niech Was nie zwiedzie jedna rzecz, bo to wygląda, jakby to były dwie kamerki, tył przód. To jest jedna kamera, więc to jest pewnie warto wiedzieć, czyli X-Blitz S4x1, ładowarka, memory card reader i uchwyt. To pisze, że to dostaniemy. Tak się prezentuje samo pudełeczko. Tutaj mamy zeskanuj kod QR, żeby pobrać aplikację. To jest fajne, bo nie trzeba szukać po Google Playu czy App Store. Skanujemy kod i nas przenosi. Dobra. Lecimy. Tutaj mamy instrukcję. Polska firma, więc jest polska instrukcja również. Więc bardzo duża zaleta. Tu mamy jakiś element zabezpieczający i sama kamera. Tak się prezentuje. Jest nieduża w stosunku do kamer, które miałem ostatnio okazję sprawdzać. Zobaczmy, co jeszcze znajdziemy w pudełku. Zapasowa taśma, żeby móc ją sobie zamontować. Powiem z doświadczenia, przydaje się, szczególnie jak kamień rozwali Ci szybę w aucie i musisz wymienić szybę i w ciągu kolejnych 2 miesięcy kolejny kamień znowu Ci rozwali tą szybę, to wtedy okazuje się, że można je nawet dokupić, albo że człowiek ma gigantycznego pecha i może nie powinien jeździć tą drogą, którą dotychczas jeździł. Z życia wzięte. Pozdrawiam moje auto. Dobra, patrzymy dalej. Tutaj mamy ładowarkę. Ładowarka, kabel. Ładowarka bez wejścia na USB, więc ona Wam zabierze cały slot dawniej dla zapalniczki. Teraz już chyba nikt tam nie ma stricte zapalniczek, więc albo jeżeli na przykład chcecie ładować swój telefon i mieć kamerkę, no to musicie mieć na przykład rozgałęziacz. Ja coś takiego kiedyś miałem i sprawdza się. Jedyne co, to zabiera pewnie trochę miejsca, ale da radę. No to więc zwróćcie uwagę. Mamy także taki oto czytnik kart SD. Z karty SD do USB. Proszę, tego jeszcze nie widziałem, ale jest. Już to pisało na opakowaniu, że jest, to jest. Więc to wszystko odsuwam na bok i skupiam się na punkcie kluczowym. Teraz przejdziemy sobie budowę tej kamery. Tak jak widzicie, no ma ona kształt takiego trochę walca. Tutaj ma uchwyt mocujący, który jest bardzo silny. Można pomyśleć, że jest on nawet na stałe, ale nie jest. Jest ruchomy, ale aczkolwiek jest bardzo silnie zamontowany. Z boku znajdziemy wejście na mikro USB, żeby ją podładowywać. Znajdziemy wejście na kartę SD. Z tej strony jest przycisk do zapisania nagrania. Jest to wygodne, no bo gdy zdarzy się jakaś sytuacja, na przykład będziecie mieli stłuczkę, nie daj Boże, to wciskacie ten przycisk i nagranie zostanie zapisane, nie zostanie nadpisane, więc to jest bardzo ważna informacja. Z przodu mamy dosyć ładne logo X-Blitz S4. Całość nie jest tandetna, tak bym powiedział. Ten plastik wydaje się całkiem fajny. Z tyłu znajdziemy stricte numer seryjny tego urządzenia, nalepkę gwarancyjną z tego co widzę, no i diodę, która informuje nas o tym, czy aktualnie nagrywa się, czy aktualnie kamera działa, no i czy trwa nagranie. Przejdziemy teraz do działania tej kamery. Zacznę od nagrywania. Mamy tutaj do czynienia z Full HD 1920 na 1080p. Sensor to jest Sony IMX323, więc mamy dobry sprzęt.
Jeżeli chodzi o jakość nagrań w dzień, są ok. Jeżeli chodzi o jakość nagrań w nocy, tu już pozostało sporo do życzenia, szczególnie jeżeli chodzi o oświetlenie. Kamera potrzebuje dobrego oświetlenia. Dobrze widać rzeczy, które są doświetlone za pomocą reflektorów. Dobrze, jeżeli mamy lampy miejskie, ale jeżeli jest już ciemniej, to jest gorzej, znacznie gorzej, więc tutaj na pewno jest element do poprawy, jeżeli chodzi o tą kamerę. Poza tym ten przycisk nagrywania działa dobrze, zapisuje się dane nagranie, ale mogłoby wydawać jakiś dźwięk, tak, żeby poinformowało nas o tym, że nagranie się nagrało, bo tak to trochę nie mamy pewności. To taki, nie wiem, sugestia z naszej strony. No i dobrą rzeczą jest to, że ta kamera posiada wbudowany kondensator, dzięki czemu najprawdopodobniej nie wybuchnie Wam w ciepłe dni, co może się zdarzyć z tańszymi kamerkami. Mi się bardzo często zdarzało, że kamera mi po prostu się odklejała od szyby w ciepły dzień, co było bardzo irytujące. Na to jako tako nie ma zbytnio rozwiązania, no ale jak już kamera wybuchnie, to jest trochę niefajnie. Słyszeliśmy różne historie z telefonami, które wybuchały, no ale przy Xbeats S4 tego nie będzie. Krótko omówię jeszcze kwestię nagrań i karty SD. Kartę SD wpinamy w tym miejscu, tak jak Wam wspominałem, ale nie zrobicie tego za pomocą paznokcia. Tutaj potrzebne jest jakieś małe urządzenie, na przykład penseta albo jakiś nożyk, żeby wcisnąć tą kartę albo ją wyciągnąć. Więc w takich, powiedzmy, laboratoryjnych warunkach jest spoko. Kiedy ja tutaj jestem, sobie ją chciał wsadzić albo wyciągnąć. W samochodzie już jest ciężej. W efekcie często mieliśmy taką sytuację, że gdy chcieliśmy na przykład wyciągnąć albo włożyć daną kartę SD, to odklejaliśmy całą kamerkę, bo było szybciej niż próbować to zrobić w tym miejscu. Poza tym, tak jak Wam wspominałem, to bardzo mocno trzyma. Tak mocno, że faktycznie łatwiej czasami jest odkleić kamerę i ją przykleić z powrotem, niż próbować ją ściągnąć z tego uchwytu. Moim zdaniem to akurat jest minus, bo to powinno chodzić po prostu płynniej. Nawet jak ja teraz próbuję ją ściągnąć, to mam tutaj niemałe z tym problemy. Aplikacja do Xbeats nie jest aplikacją dedykowaną od producenta i to jest spory minus. Poza tym, że Paweł miał problemy z jej instalacją, to kiedy to już się udało, to dalej były problemy. Aplikacja nie zawsze pobierała nagranie, mimo że według informacji już to zrobiła. Często się również rozłączała, co było uciążliwe. No, w efekcie po prostu przestaliśmy z niej w pewnym momencie korzystać. Mimo wszystko, jeżeli będziecie chcieli z niej korzystać na samym początku na przykład, no to możecie sobie tam wszystko ustawić. Tak? Możecie sobie ustawić jakość nagrań, jak często jak długo mają trwać te poszczególne nagrania, czy ma być wykrywanie ruchu, czy ma nagrywać audio oraz na przykład czy ma dodawać dane związane z datą jako znak wodny na samym nagraniu. To teraz, żeby nie być gołosłownym, puścimy Wam parę filmów, które nagraliśmy tą kamerą. Zapraszam do oglądania. Dla kogo jest ta kamera? Ta kamera jest dla mniej wymagających użytkowników, naszym zdaniem. Jeżeli nie chcecie wydać dużo pieniędzy, bo ona kosztuje około 300 zł, to wtedy możecie się nad nią właśnie zastanowić, bo pamiętajcie, każda kamera jest lepsza niż żadna. Jeżeli jest jakakolwiek sytuacja niebezpieczna, albo tak jak wcześniej wspominałem, stłuczka, to warto mieć nagranie, które udowodni, że na przykład to nie jest Wasza wina. Jeżeli chodzi o zalety tej kamery, to ma dobre nagrania w trakcie dnia, o czym wspominałem, posiada kondensator, możemy ją wygodnie przykleić do szyby, no i jest dosyć kompaktowa. Jeżeli chodzi o minusy, no to mamy to, że ten zasilacz jest scalony, więc potrzebujemy rozgałęziacza. Nagrania w ciągu nocy powinny być lepsze, no i sama aplikacja nie zachwyca. Więc osobiście czy ją polecam? Myślę, że chyba to za niektóre mówiłem na początku. Lepsza taka kamera niż żadna. W tym wypadku, czyli lepsza dla osób takich zaczynających, to jest to dobra kamera, bo nie jest to droga. Ale jeżeli potrzebujecie czegoś naprawdę zaawansowanego z dobrą jakością nagrań, no to warto spojrzeć na trochę wyższą półkę po prostu. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się
podobała. Za każdym razem to w sumie mówię, ale na serio mam taką nadzieję. No i zapraszam Was do naszych pozostałych filmów. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.